Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy bardzo takie pyszne ciasto i myślę, że łatwe. Będzie to ciasto kawowe na biszkopcie czekoladowym. I już Wam mówię, co będzie nam potrzebne do biszkoptu. Tutaj mam albo 3 duże, albo 4 małe jajka. Ja mam małe, więc użyję 4. Jeżeli macie duże jajka, zużyjcie 3. 4 łyżki cukru, 3 łyżki mąki pszennej, może być tortowa, 2 łyżki kakao, 2 łyżki oleju plus łyżka wody i do tego ja dodam takie pół łyżeczki proszku do pieczenia. I zaczynamy. Do naszej mąki wsypuję kakao. Pół łyżeczki proszku do pieczenia. I to wymieszamy. Wymieszaliśmy, odstawiamy. Do miski wbijamy, tak jak mówiłam, 3 duże albo 4 małe jajka. Jajka w temperaturze pokojowej. I teraz będziemy ubijać nasze jajka. Będziemy stopniowo dodawać cukier. Będziemy ubijać takim robotem około 15 minut. Jajka muszą być ubite do białości. Mają zwiększyć swoją objętość i być ubite prawie do białości. I jeżeli chcecie, możecie robić to takim robotem, ale można też zrobić robotem planetarnym. Wtedy zostawiacie i robot robi to za Was. Także widzimy się za 15 minut. No, po 15 minutach mamy już ubite. Bardzo dobrze. Nawet łopatki zostawiają już swój ślad. I teraz dodajemy 2 łyżki oleju, takiego zwykłego rzepakowego. Oj, bo zaraz mi olej. Raz. Nastawiłam piekarnik na 170 stopni z termoobiegiem i 1 łyżkę wody. Tak. I teraz to delikatnie przemieszajmy. Blaszkę o wymiarach 28 na 18 cm, wyłożona papierem do pieczenia, ale tylko spód blaszki. I będziemy dawać naszą mąkę i delikatnie partiami i delikatnie mieszać. Gdy już mamy wymieszane, widzicie, ładna piana, wszystko zależy od tego, jak żeście ubili jajka. I wylewamy na blaszkę. Wyrównajmy. I wstawimy do nagrzanego piekarnika na 170 stopni na około 15 minut.
Ja będę spoglądać na to, czy mi ciasto już odchodzi od blaszki, od brzegów i później też sprawdzę patyczkiem na środku, czy już jest upieczone, ale te 15 minut moim zdaniem powinno być w piekarniku. Już wyciągam ciasto. Ciasto u mnie było 20 minut. Suchy patyczek jest. Także wyciągam. O, gorące. Bardzo ładnie urosło. Tak, piekarnik połączony. Jeszcze widzicie, tutaj ponakuwałam. Suchuteńki patyczek. I teraz tak, zostawiam tutaj ciasto około 15-20 minut, nie dłużej. Później ładnie okroję nożem i wyłożę na taką kratkę, żeby one ostygło, tylko że no trudno, mam nadzieję, że nie będzie tego widać, tylko że odwrócę ciasto do góry dnem, także to będzie spód naszego ciasta. I witam się z Wami na drugi dzień. U mnie biszkopt fajnie wystygł. Ja biszkopt przecięłam w połowie. Teraz wierzch mojego biszkoptu, tu gdzie żeście widzieli, gdzie mi troszkę się ten przebił, będzie spodem mojego ciasta, a spód biszkoptu, którego żeśmy piekli, będzie na wierzch pójdzie. I ja włożę ten biszkopt, zaraz Wam pokażę, do blaszki, do tej, w której piekłam. On się już skurczył, bo on na drugi dzień się skurczy, ale ja oprócz tego założę rękaw cukierniczy. Tak. O. Cukierniczy włożony i odkładam nasz biszkopt na razie i bierzemy się za krem kawowy. I już Wam mówię, co do tego kremu będzie nam potrzebne. 330-350 śmietanki 30, 4 łyżki cukru pudru. Jeżeli macie zbrylony, to przesiejcie przez sitko. 4 łyżki kawy. Może być to kawa taka zwykła, rozpuszczalna. Ja mam wymieszane 2 łyżki kawy zbożowej i 2 łyżki kawy takiej naszej rozpuszczalnej, prawdziwej. I do tego 250 gramów mascarpone. Ja mam mascarpone o smaku karmelowym, ale może być też o smaku śmietankowym. I do tego mam 3 płaskie łyżeczki namoczonej żelatyny. Ta żelatyna już mi tutaj spęczniała. Dałam 3 łyżki zimnej wody. I teraz zaczynamy od tego, że tą żelatynę dajemy do szklanki, tą napęczniałą żelatynę. O. Zalejemy wrzątkiem. O. Tak. Rozpuścimy naszą żelatynę. Tak nalałam ze 100 ml wrzątku. Teraz jest to 100 ml. I rozmieszamy tutaj naszą kawę. Odstawiamy, porządnie wymieszajmy, odstawiamy, żeby nam przestygła do temperatury pokojowej. Przestygło. Wlewam tu śmietanę 30, tak jak mówiłam, 330-350 ml. Schłodzonej, bardzo zimnej.
cukru, pudru i ubijamy na tak prawie sztywno, bo na koniec będziemy dodawać jeszcze nasz mascarpone i naszą kawę. Także ubijam śmietankę. Śmietanka już prawie ubita i teraz dodam nasz mascarpone. Wymieszam i znów dodam połowę. I teraz wleję naszą żelatynę z kawą. Już mam wymieszane. Wierzch naszego biszkoptu już ściągłam i widzicie, tutaj brakuje, chociaż ten biszkopt był pieczony w tej formie, on po prostu się kurczy. I teraz chwileczkę czekamy, aż zacznie nam zastygać. Gdybyśmy dali śmietanę 36, zastygłoby szybciej. Ale nie wiem, czy te panie, które robią pierwszy raz, czy po prostu zdążyłyby wylać i wyrównać. Te, które mają wprawę, mogą wziąć śmietanę 36 i będzie po prostu, będzie od razu, że można szybciej wylać. Ja na chwilę wsadzę do lodówki. Po 5 minutach masa moja już zastyka, więc czas, żeby ją przełożyć na biszkopt. Tutaj jeden, tu mam górę biszkopta i przekładamy. Musicie w ten otwór, co tutaj powstał, też powciskać masę. Tak. I wyrównamy. Nie trzeba dokładnie, bo zaraz weźmiemy i przykryjemy. I przykrywamy drugim biszkoptem. Leciutko dociskamy. Poruszajmy tak, żeby on... O, dobra. I wstawiamy na 2 godziny do lodówki, żeby zastygło. Ciasto mam w lodówce, już patrzyłam, już prawie zastygło, więc robimy drugą masę. Będzie to masa śmietanowa z białą czekoladą i już Wam mówię, co do tego będzie nam potrzebne. Będzie nam potrzebne 330 lub 350, tak od 330 do 350 ml śmietanki 30. Do tego 150 gramów czekolady białej. I teraz tak, musicie patrzeć, bo na przykład jedna czekolada jest bardziej słodka, druga mniej słodka. Ja na przykład lubię do ciast dodawać, zaraz Wam pokażę jaką, tylko wysypię z tą czekoladę, właśnie taką tą z bąbelkami. Ona nie ma tyle cukru i jest bardzo smaczna. Znów inne czekolady są okropnie słodkie i wolę po prostu tą z bąbelkami. Do tego jedna taka krystaliczna galaretka 72 gramów i 1,5 łyżki napęczniałej żelatyny. Zalałam 1,5 łyżeczki napęczniałej żelatyny zalanej 3 łyżkami zimnej wody.
Teraz daję tutaj tą żelatynę napęczniałą. Daję 300 ml wrzątku. O, 250 i 300, tak, wrzątku. Rozpuszczam naszą żelatynę. O. I naszą galaretkę. To o jakim smaku kupicie, wszystko zależy od Was. Tak. I do tego wsypuję, mówię tak, o 100 do 150 mg czekolady. Ja bardzo lubię tą właśnie i trzeba je rozpuścić tu. Gdyby nie chciało Wam się rozpuścić, wstawimy do kąpieli wodnej, żebyśmy nie zagotowali żelatyny, bo wtedy nam się nie zsiądzie. O. Dobra. To nie jest płatna reklama, uwielbiam tą czekoladę do ciast, ponieważ nie jest tak słodka i jej jest 80 deko w opakowaniu. Bardzo fajnie się właśnie rozpuszcza i nie jest słodka, także mieszam teraz do rozpuszczenia czekolady. Czekolada rozpuszczona i niestety musimy poczekać, aż wystygnie. Do miski przelewam sobie już śmietanę. Śmietanka jest schłodzona, przynajmniej jedną noc musi być schłodzona w lodówce. Ja sobie przeleję do miski, bo tu będę ją ubijać i wsadzę jeszcze z miską do lodówki, dopóki mi nie stężeje troszeczkę, nie stężeje, taka letnia, musi mieć taką temperaturę pokojową. Także bita śmietana poczeka na mnie w lodówce. 200, mówię tak około 330-350. I to odstawiam, widzimy się za chwilę. Galaretka z białą czekoladą już wystygła, ma temperaturę pokojową. Wymieszam jeszcze i będę ubijać śmietanę 30 i później wlewać naszą galaretkę z bitą śmietaną. Tu wyciągam już nasze ciasto z lodówki i ubijamy. Nie dajemy tu żadnego cukru, tylko to, co tutaj mam. Bitą śmietanę już ubiłam i teraz będę wlewać naszą galaretkę z białą czekoladą. Jak zacznie nam tężeć, wlejemy na nasze ciasto. I to już zaczęło mi zastygać, więc wykładamy masę na nasze ciasto. Będą pytania, dlaczego nie moczę dlaczego nie umoczyłam pewnie biszkoptu. Nie moczę, ponieważ słuchajcie, biszkopt u mnie jest tak wilgotny, że jakbym go jeszcze umoczyła, to po prostu z ciasta by kapało. Musimy w każdą szparkę napchać. Tak. Wyrównać. Mamy ciasto wyrównane i teraz naszą masę, no ciasto trzeba oczywiście przystroić.
To jak przystroicie, wszystko zależy od Was. Ja jeszcze popukam, żeby moja masa wszędzie weszła, w każdą szparkę. Gdybym nie dała rantu cukierniczego, to oczywiście ciasto by wyszło. I ja mam czekoladę. Po prostu w kąpieli wodnej rozpuszczona ta tabliczka, nawet nie cała tabliczka czekolady z 2 łyżkami śmietanki 30. I tak jak widzicie, ja zrobiłam z czekolady takie floresy. I wsadzamy teraz ciasto na całą noc do lodówki. Jutro się widzimy, jak będziemy kroić. Widzimy się na drugi dzień. Ciasto wyciągłam z lodówki i będziemy otwierać i ściągać rant cukierniczy. No, ściągnięty mamy naszą taką obwódkę, tą cukierniczą i już pokazuję, jak wygląda ciasto w środku. Tak wygląda ciasto w środku z masą kawową. Na górze jest masa bita śmietana z białą czekoladą. Także jak Wam się przepis podoba, a powiem Wam, że już tu troszkę uskubałam i spróbowałam. Jest pyszne. Pyszne, ładnie się kroi. Także zapraszam do wypróbowania przepisu. Naprawdę nie pożałujecie. Proszę, jeśli się filmik podobał, proszę o łapkę w górę i widzimy się na następnym filmiku. Do zobaczenia. Pa, pa!